Debil na dole, debil na górze. Debil na górze, debil na dole. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będzie inny temat. Będzie koszmarnie, będzie przerażająco, będzie nawet może druzgocąco dla niektórych ludzi, ale będzie jak zwykle trochę prawdy. Nie będzie dzisiaj opowiadania o tym, co dzieje się w Dar es Salaam, o tym, co dzieje się w Tanzanii. Nie będzie dzisiaj opowiadane, co widzieliśmy, co przeżyliśmy, ale powiem Wam dzisiaj o tym, jak zostać gwiazdą YouTube'a. No tak, zacząć muszę od tego, że przypomina mi się scena z takiego starego filmu z lat 90., który opisuje czasy zaraz przed stanem wojennym i w czasie stanu wojennego. I w pewnym momencie oficer milicji, nalewając sobie drinka, patrzy się w ścianę, patrzy się w okno i mówi: debil na górze, debil na dole. I po chwili powtarza jeszcze raz: debil na dole, debil na górze. Do takich wniosków można dojść, kiedy człowiek naogląda się różnych gwiazd z YouTube'a. Nie ukrywam, że postanawiając sobie pokazać Wam życie, jakie naprawdę jest tutaj w Tanzanii, robiąc to za pośrednictwem platformy YouTube, musiałem się sporo rzeczy nauczyć, musiałem się ze sporoma rzeczami zapoznać, żeby wiedzieć, jak to robić. Więc w związku z tym, jak prawie każdy, który takie rzeczy ma za sobą, przyglądałem się różnym radosnym twórcom z YouTube, którzy opowiadają, jak robić świetne filmy, jak zaprezentować się i co zrobić, aby być pełnym sukcesu na platformie YouTube. No i w tym momencie, jako pierwsza i najważniejsza rzecz, to wyraz twarzy. No prawie każdy z tych ludzi, którzy przedstawiają takie filmy poglądowe, pokazywał, że twarz musi wyglądać mniej więcej tak. Wybałuszone oczy, rozjawiona gęba i po prostu głupkowaty wyraz twarzy. No ja miałem takie wrażenie, że każdy z nich, który to pokazuje, wygląda jak dureń, ale widocznie no tak musi być. Z tego zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że w moim mniemaniu nie chcę prezentować się jak dureń i robić takiej sytuacji jak w tej chwili w rzeczywistości. Bo ta sytuacja, którą przedstawiam w tej chwili, to dla mnie po prostu ironia i groteska. Następną rzeczą, która była bardzo ważna dla tych wszystkich twórców i podpowiadaczy YouTube'owych, to był no, mi bardziej znajome słowo thumbnail, a tam jeszcze było takie słowo po polsku, to miniaturka. Jak zrobić miniaturkę? To znaczy, na tej miniaturce muszę mieć wyjątkowo głupkowaty wyraz twarzy, mniej więcej taki, wtedy jest dobrze. Do tego muszą być tam albo neonowe napisy w kolorach czerwonych, zielonych, żółtych i to już jest połowa sukcesu. To twierdzą prawie wszyscy ci nauczyciele z YouTube'a. No dobrze, to też mi się nie udało, bo staram się robić coś takiego, co po prostu odzwierciedla życie takie, jak tutaj po prostu jest. Następnym bardzo ważnym czynnikiem w takiej produkcji filmów jest sposób mówienia. On musi być bardzo pospieszny, on musi być bardzo taki napięty, zdenerwowany. Ja mam dla Was sensację, ja mam dla Was coś nowego. Wy musicie patrzeć na ten film do końca, bo na końcu powiem Wam coś jest jeszcze ważniejszego. Powiem Wam na końcu, że kupiłem sobie nowe buty i miałem 2 lewe sznurówki w tych butach i to jest sensacyjne. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się o tych sznurówkach, to musisz na ten film popatrzeć do końca, bo te sznurówki będą na końcu. I co ważne, taka właśnie gestykulacja. Ja nie mogę spokojnie siedzieć, ja nie mogę normalnie mówić, ja muszę cały czas tak chyba rozmawiać i wam opowiadać. Wtedy będziemy wszyscy gwiazdami YouTube'a. Ja będę gwiazdą po mojej stronie, a wy będziecie gwiazdami po waszej stronie. Ja będę wyglądał na debila, ja będę czuł się jak debil, a wy będziecie mieli świetny ubaw, prawda?
No i broń Boże, nie palić papierosów. No bo jakżeż to papierosy są takie niezdrowe, to tak przecież szkodzi. A ja mam to za przeproszeniem w dupie, bo papierosy lubię sobie palić i sobie właśnie zapalam. Jak w prawie każdym wideo, które robię. Przechodzimy do następnej sprawy. To jest też jakby religia z tego YouTube'a. W każdym nowym materiale wideo powinienem przynajmniej z 5 razy poprosić Was o dacie tych tak zwanych lajków, czy jak tam to się nazywa, subskrypcji chyba, czy to też tak jakoś się nazywa. No muszę Wam o tym cały czas przypominać, no bo jak tego mi nie dacie, no to jak ten kanał będzie wyglądał? Ja przecież muszę być gwiazdą YouTube'a. A subskrypcje, a dzwoneczki, zapomniałem o dzwoneczkach. Dajcie dzwoneczki, dajcie subskrypcje, pamiętajcie o moim kanale, to przecież ja jestem najlepszy i opowiem Wam o wszystkich tajemnicach YouTube'a. No zapomniałbym o najważniejszym. No jak można nie powiedzieć tym ludziom po drugiej stronie monitora, że przecież to jest nasz kanał, który jest utrzymywany za wasze pieniądze. To znaczy, jak tam jakaś drobna kwota wpłynie na moje konto, no to ja będę dla was filmy robił. Czyż to nie jest samo przez siebie zrozumiałe? No jak można nie powiedzieć ludziom, żeby na przykład nie byli sponsorem mojego kanału? No bo przecież to kosztuje mnie taką masę wysiłku, że ja dla was robię takie jakieś tam materiały wideo czy filmy, a ja jestem tak popularny i tak świetny, że należy mi się przecież za to jakaś mała gratyfikacja, chociażby w postaci wpłacenia paru przysłowiowych groszy na tak zwaną kawę. Czyż nie jest to piękne? Czyż nie jest to doskonałe? Czy naprawdę w ten sposób nie zbudujemy potężnego, znanego kanału wideo, w którym ja będę gwiazdą, a wy będziecie moimi sponsorami? Byłbym niespełna rozumu, gdybym zapomniał powiedzieć, jak takie filmy powinno się robić, żeby one były bardzo znane, popularne i profesjonalne. Otóż najlepszą metodą, gestykuluję, bo wiecie, no nie mogę zapomnieć o gestykulacji, bo bez gestykulacji i bez takich poruchów moją głową to będzie pewnie nic z tego, ale no jest nic z tego, więc powiem wam normalnie. Bez produkcji filmów w tej postaci, że kopiujemy najpierw 2 albo 3, a może 5 filmów produkcji YouTube USA, produkcji YouTube England, potem wybieramy z tych filmów dokładnie takie same sceny, ale wklejamy też materiały ze swoim odpowiednim, szybkim mówieniem, elokwencją i bycia bardzo popularnym. I wtedy mówię, ja to wszystko przecież wyprodukowałem, ja to wszystko zrobiłem, ja wam to wszystko pokażę. Tylko patrzcie na ten film do końca, bo to dla was najważniejsze, a tam będzie największa tajemnica, którą chciałem wam dzisiaj zdradzić. A jaka będzie ta tajemnica? No dajcie mi dzwoneczek, no dajcie mi subskrypcję, no dajcie mi ten kciuk na oben, nie zapomnijcie o moim kanale, a może by tak jeszcze parę groszy na kawę, albo zostańcie sponsorem mojego kanału. No byłoby grzechem znowu nie powiedzieć wam, jakie są inne znakomite treści, które naprawdę ludzie chyba uwielbiają. Nie wiem dlaczego. Może ja całkiem głupi jestem, ale ludzie to uwielbiają. No można na przykład pokazać, jak ludzie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne do morza albo do oceanu, jak sikają, jak robią kupę prosto do wody, prosto ze swojego mieszkania. Można pokazać ludziom, jak ludzie zajmują się higieną osobistą. No przecież to jest super popularne. Może zastanawiam się, może powinienem wam pokazać, jak idę do toalety? No przecież to by było bardzo znane i bardzo popularne. Zostanę największą gwiazdą YouTube'a. Ludzie drodzy, nie wiem, czy ja zgłupiałem całkowicie, czy inni ludzie powariowali. Sam nie wiem, co mam powiedzieć. Przecież gdybym chciał nauczyć się tego wszystkiego z tych lekcji YouTube'owych,
to czułbym się jak największy idiota pod słońcem. No ale nie czuję się największym idiotą pod słońcem. Chciałem się tylko z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat tego, jak zostać gwiazdą YouTube'a. Dlatego też postarałem się dzisiaj wyglądać jak koszmarna, niezapomniana, tragiczna gwiazda YouTube'a. Jak widzicie, moją facjatę, wybałuszone oczy, rozjawioną gębę, no to powinniście stwierdzić, ten facet to już jest prawdziwa gwiazda YouTube'a. A jeszcze pali cygary, do tego pije dużo kawy, alkoholu prawie nie piję, bo nie lubię za bardzo alkoholu pić. A że jestem już przy temacie alkoholu, no to przecież nie mogę zapomnieć o bardzo ważnym temacie. Naprawdę to już jest najwyższy poziom YouTube'owego królestwa. A mianowicie, no przecież trzeba ludziom opowiedzieć, że piliśmy cały dzień. Trzeba opowiedzieć ludziom, kto się wywrócił, kto się zeżygał, kto wypił ile alkoholu i najlepiej, że ten alkohol jest pity cały dzień. A potem co? No potem pokazujemy następnego dnia, jakiego wszyscy mamy kaca, jacy jesteśmy umordowani, jacy jesteśmy sponiewierani, jacy jesteśmy biedni i stwierdzić, że może byście w tym momencie zostali sponsorami naszego kanału, że może byście zapłacili parę groszy na kawę, bo jesteśmy tak zmordowani, że nie mamy nawet siły na tę kawę zarobić. No dlatego właśnie łyk kawy. I takie są moje refleksje i takie jest moje zdanie na podstawie tych wszystkich lekcji i nauk, które pobrałem z YouTube'a. I tymi moimi przemyśleniami i refleksjami na temat YouTube'owego życia postanowiłem z wami się dzisiaj podzielić w tą pogodną, bardzo ciepłą noc. My zostaniemy już tacy, jacy jesteśmy. Ja i moja małżonka. Niekoniecznie musimy prezentować się w ten sposób, jak w tej chwili. Myślę, że jestem w stanie pokazywać wam moje normalne oblicze. Myślę, że jestem w stanie pokazywać wam nasze normalne, szare życie w Tanzanii. No nie jesteśmy w Europie, jesteśmy w Tanzanii. To życie jest inne i to wszystko chcemy wam pokazać. Takie po prostu życie. I obiecuję wam naprawdę, że nigdy nie będę robił z siebie idioty, nigdy nie będę was o nic prosił, nigdy nie będę was przekonywał o danie mi jakichś tam łapek, lajków, czy tam jak to się nazywa, wszystko jedno. Bo życie dorosłych ludzi musi za sobą ciągnąć w konsekwencji dorosłe zachowania. Chociaż trochę poważne. Można się pośmiać, można mieć dobrą zabawę, ale niekoniecznie należy z siebie robić idiotę. I tym oto pozytywnym akcentem wasza gwiazda YouTube'a, czyli ja, żegna się w dzisiejszy wieczór i mam nadzieję, że będziecie chcieli spotkać się ze mną w następnym odcinku cyklicznej opowieści z Tanzanii i z przedmieści, w której opowiem wam znowu o normalnym życiu, bez takiego jak dzisiaj koszmarnego i upiornego wyglądu, jak znana, uwielbiana, kochana przez wszystkich gwiazda YouTube'a. Dobranoc Państwu, do usłyszenia, do zobaczenia. A na koniec wyraz twarzy gwiazdy YouTube'a specjalnie dla Was.